Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o recenzjach, natomiast tym razem nie o sposobie oceniania, bo to już było w poprzednim filmie. Tym razem porozmawiamy sobie o używanej przez branżę skali ocen, która jest też bardzo dziwaczna. Na pewno przeglądając recenzje gier zastanawialiście się kiedyś, o co tutaj w ogóle do cholery chodzi. Standardem w przypadku gier jest skala od 1 do 10, natomiast jakimś cudem w branży cały czas dominują oceny gdzieś tak od 6 do 9, a nie wykorzystuje się większości tej skali, jak to powinno być. Dużo rzadziej na przykład stosuje się już od 4 do 10, ale nadal nie jest to pełna skala. Wiele osób jako remedium na ten problem poleca zmianę właśnie skali oceniania na jakąś inną, na przykład na skalę binarną, natomiast czy to by na pewno pomogło i w ogóle skąd zrobił się ten cały bajzel? Tego dowiecie się w dalszej części materiału, zapraszam. Na początek powiedzmy sobie, w czym tak naprawdę jest tutaj problem. Standardem branżowym w przypadku oceniania gier jest właśnie skala 10-punktowa, czyli od 1 do 10. Z jakiegoś dziwnego powodu w tym wypadku nie stosuje się jednak pełnej skali, co sami też zauważyliście w komentarzach. Przy okazji pozdrawiam Cię Dominik i pozdrawiam Cię Behemoth, którzy o tym napisaliście. I tak biorąc na logikę mamy skalę ocen od 1 do 10, czyli tą skalę 10-punktową. Czyli gra średnia na logikę powinna gdzieś tak być w okolicach piątki, nie? Poniżej średniej no to są gdzieś tak oceny już poniżej trójki. Za to dobra gra no to gdzieś tak koło 7, no to się wydaje w pełni logiczne. To się wydaje takie normalne, nie? Jakby ktoś przyszedł tak po prostu z ulicy i na to spojrzał, to się wydaje normalne, logiczne, taka skala jest kompletnie taka normalna. No i logiczne to może jest, natomiast w branży wystawienie 5 na 10 to oznacza grę słabą, a 4 na 10 to już jest absolutny najgorszy gruz. Spójrzmy więc, jak wygląda ta skala branżowa, której używa się dzisiaj na co dzień, jeżeli chodzi o oceny gier. Tak naprawdę w przypadku ocen gier używa się jedynie właśnie skali gdzieś tak od 4, 5 do 10. O tym, dlaczego tak jest i o co tutaj w ogóle chodzi, powiemy sobie później. Na razie chcę, żebyście wiedzieli, że właśnie praktycznie wszystkie recenzje to są te od 4 do 10. W dodatku znakomitą większość jeszcze z tych cyfr to są właśnie oceny od 6 do 9, to jest jakieś 90%. Praktycznie nigdy nie używa się innych cyfr i tak ocena poniżej 6 to jest już gra słaba, 6 to jest gra przeciętna do bólu, 7 to jest gra dobra, 8 bardzo dobra, 9 świetna i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to jest popieprzone, drodzy widzowie, natomiast tak po prostu jest. Ja na przykład osobiście musiałem się do tej skali właśnie dostosować, żeby moje oceny miały jakiś sens. Niektórzy z Was przy tym mówili, czemu zatem nie zaczniesz po prostu używać takiej normalnej skali, czyli tej pełnej od 1 do 10 i olejesz to, jak to robi reszta branży. I powiem Wam, że no chciałbym używać takiej skali, ale wiecie, co by się wtedy działo? Weźmy pod uwagę na przykład Paydaya 3, ja to recenzowałem ostatnio. To jest gra z wieloma problemami, mierzy się też z brakiem zawartości, tam są bugi, no ogólnie jest tak po prostu średnio. Ja w aktualizacji tej recenzji wystawiłem mu ocenę 6 na 10, czyli w branżowej skali oznacza to grę mocno przeciętną. I teraz, gdybym używał samodzielnie tej pełnej, normalnej skali, czyli właśnie od 1 do 10, jak powinno być, to bym wystawił pewnie 4. Wiecie, co by się wtedy działo, jakbym wystawił 4? Przez większość ludzi, którzy mniej więcej oglądają recenzję, to gra zostałaby odebrana jako totalny gruz, po prostu niegrywalne gówno. Oczywiście nadal w moim systemie oceniania to byłaby gra średnia, natomiast osoba, która jest przyzwyczajona do tego systemu używanego niemal przez wszystkich recenzentów, czyli od 4 do 10, miałaby do mnie pretensje, że mnie po prostu pogięło. Oczywiście mógłbym wtedy każdemu widzowi mówić we filmie, że stosuję tutaj pełną skalę ocen i to oczywiście by działało, natomiast tylko jeśli te moje oceny nie zostałyby porównane do innych recenzentów. No bo znowu, inne recenzje by dawały na przykład 6 czy 7, a u mnie byłoby 4. Więc nastąpiłoby wtedy takie zderzenie dwóch światów i przez wiele osób zostałbym odebrany jako jakiś troll. Jak sami widzicie, to jest problem nie do rozwiązania obecnie z mojej strony. Do tego trzeba jakiejś bardzo szerokiej akcji, którą podjęli wszyscy recenzenci, a na to się nie zanosi. Dlatego też ja osobiście po prostu przystosowałem się do tej skali branżowej, chociaż uważam, że ona jest idiotyczna, no bo jest, żebyście mogli od razu wiedzieć, jak dana gra wypada bez jakichś zbędnych komplikacji przeliczania systemu. A więc czy problem z ocenami jest? Jak najbardziej jest i obecnie używany system jest upośledzony, bo nie używa właśnie pełnej skali. Pytanie, czy tak było zawsze, czy ten trend właśnie pojawił się dopiero niedawno? W internecie wiele osób wypowiadało się, że kiedyś tak właśnie było, że kiedyś recenzje gier właśnie oscylowały wokół tych średnich numerów, a najwyższe oceny dawano bardzo rzadko. I żeby to sprawdzić, drodzy widzowie, pod lupę wziąłem stare czasopisma z grami jak na przykład Świat Gier Komputerowych czy Secret Service z 2001 roku, no czyli bardzo wiele lat temu.
Ja sprawdziłem w tych czasopismach dział recenzje i okazało się, że rzeczywiście jakieś 20 lat temu nawet sztocy oceniano nieco niżej. Na przykład legendarnego Colina McRae 2.0 w świecie gier komputerowych oceniono na 9, a to jest przecież jedna z najlepszych gier rajdowych w ogóle, jakie kiedykolwiek się ukazały. Pewnie teraz dostałaby 10. Kolejny przykład to jest gra Cultures, która finalnie była grą naprawdę dobrą, natomiast w czasopiśmie Secret Service otrzymała wtedy ocenę 7. Myślę, że dzisiaj pewnie byłoby to co najmniej 8. I patrząc na te oceny tych gier co najmniej dobrych, można stwierdzić, że rzeczywiście te oceny były trochę niższe, ale zobaczcie, nadal nie używano tutaj pełnej skali ocen. Nadal grom słabym najczęściej dawano właśnie oceny gdzieś tak 4, no może 3, natomiast najniższe oceny w stylu 1 właśnie widziałem chyba tylko raz w życiu w takim czasopiśmie i to się praktycznie nie zmieniło do dzisiaj. Zobaczcie, że tutaj recenzent w czasopiśmie Secret Service mówi, że w przypadku tej gry, to jest gra Jet Fighter 4, on nie wie, komu ta gra mogłaby się spodobać, czyli że to jest kompletne gówno i nadal dał ocenę 4. Czyli nadal było to samo, co jest dzisiaj, nawet 20 lat temu. Czy te oceny kiedyś były więc niższe? No tak, były trochę niższe, natomiast nigdy nie używano tutaj normalnej, wydawałoby się logicznej, pełnej skali ocen. Więc mówienie, że kiedyś właśnie było normalnie, to jest tylko półprawda, bo jak sami widzicie, tak naprawdę to normalnie nigdy nie było, a jeżeli już jacyś recenzenci właśnie próbowali oceniać w tej pełnej skali od 1 do 10, no to były to działania jakieś niszone. Może, no nie wykluczam, może jeszcze dawniej, ze 30 lat temu jakoś było inaczej, natomiast przyznacie chyba, że 30 lat temu no to ten rynek gier wyglądał jednak totalnie inaczej i sprawdzanie tego i porównywanie go do dzisiejszego nie ma chyba żadnego sensu. Okej. Wiemy już, że ta skala nie upośledziła się jakoś nagle i jeżeli już ona się wypaczyła, no to stało się jak to bardzo dawno temu, co najmniej 20 lat temu, na pewno przed 2001 rokiem, bo stamtąd żeśmy sprawdzali czasopisma. Pytanie, co to wypaczenie tej skali spowodowało? Żeby to sprawdzić, przez kilka godzin przeglądałem artykuły na ten właśnie temat w internecie, gdzie prezentowano mnóstwo teorii na ten temat, o których sobie teraz powiem. Pierwsza z tych teorii to jest taka, że gry po prostu dzisiaj są wyższej jakości i stąd stosuje się jedynie oceny od 4 do 10. No tutaj to chyba za bardzo nie muszę nawet komentować, bo zarówno ja, jak i wy, drodzy widzowie, dobrze wiecie, że gry gówniane, czyli tak zwane gruzy, zdarzają się dzisiaj tak samo często jak kiedyś. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Taki Battlefield 2042 na premierę to było totalne gówno, z którego czerpać radość można było tylko przez bardzo krótkie momenty. I wtedy na premierę tej gry ja też tą grę recenzowałem i też wystawiłem jej wtedy ocenę 4 na 10 i szczerze mówiąc nie wiem, czy to nie była akurat najniższa ocena w Polsce. I mówię zupełnie szczerze, gdyby była używana cała skala, to wystawiłbym po prostu, nie wiem, z 2 na 10, bo w to się nie dało grać. Jako że jednak cała skala nie jest używana, to wystawiłem właśnie 4, żeby zachować chociaż zgodność z tą branżową skalą. Wróćmy jednak do sedna. Czy więc jest teraz mniej gównianych gier? Na pewno nie. I ta teoria jest bez sensu, bo takie gówniane gry zawsze będą. Druga teoria to jest taka, że recenzenci używają takiej skali, bo są przyzwyczajeni do szkolnego systemu ocen. Jako przykład tutaj podano w internecie jankiewski system oceniania w szkole od A do F, gdzie A to jest dobra ocena, a F to jest najgorsza. I ten system u Jankesów działa w taki sposób, że F to jest odpowiednik jakiejś tam procentowej skali od 0 do 59%, czyli niby to by była gra słaba, z kolei gra średnia to jest od 60 do 69%, no i w sumie może by to się nawet zgadzało mniej więcej z tym, co jest, natomiast są tutaj dwa problemy. Pierwszy to jest taki, że jednak używa się ocen mniej więcej gdzieś tak od 4-5, a niekoniecznie od 6, a druga to jest taka, że my nie mieszkamy w USA i mamy to ogólnie w dupie, więc w sumie możemy to olać. Teraz jest trzecia teoria, którą ja osobiście często słyszę. To jest taka teoria, że recenzenci boją się wystawiać niskie noty grom, bo jeżeli jakąś grę ocenią niżej od innych recenzentów, to wtedy nie otrzymają kolejnych gier do recenzji od tego wydawcy. I tutaj mogę mówić z mojego doświadczenia, drodzy widzowie, nie. W znakomitej większości przypadków to nie jest prawda. Na rynku jest bowiem tylko jeden wydawca, który działa w ten sposób, a i tak nie powiem który, bo by się zrobiła niezła dyma. Natomiast to jest wydawca raczej niszowy, a wszyscy pozostali wydawcy nie patrzą na to, jakie oceny wystawiacie ich grom. Ja się wielokrotnie kontaktowałem z wydawcami, wielokrotnie wystawiałem jakieś niższe oceny, znacznie czasami od innych recenzentów. Nigdy nie robiono mi z tego tytułu problemów. Generalnie jedyne, czym możecie wkurzyć takiego wydawcę, to jest recenzja w stylu troll, czyli po prostu dajecie jakiejś grze 1 na 10 bez podania żadnych argumentów, czyli to nie jest recenzja, tylko taka po prostu żałosna próba zaistnienia w internecie, bo o takim tekście zrobi się po prostu głośno. Drugi przypadek to jest złamanie przez was embargo na jakąś grę, czyli to jest termin, do którego bezwzględnie nie możecie publikować żadnych recenzji.
I wbrew pozorom idiotów, którzy nie przestrzegają tego embargo, jest całkiem sporo, bo na przykład przy samym Redfallu wyciekły chyba 3 recenzje przed zejściem tego embargu, ale reasumując, ta teoria jest błędna, bo wydawców w znacznej mierze nie interesuje, jaką ocenę grą wystawicie. I drodzy widzowie, takich teorii w internecie są jeszcze dziesiątki i szczerze mówiąc, żadna z tych teorii mnie nie przekonała. Kompletnie żadna. Dla pewności jeszcze chciałem porównać tę skalę oceniania gier właśnie, którą się stosuje, na przykład do oceny produktów na Amazonie czy na Allegro, natomiast to okazało się też pudło, bo tam takich ocen jak na przykład 1 przy produktach jest sporo więcej, więc to też nie ma porównania. Więc biorąc pod uwagę, że nawet 20 lat temu było już w tym temacie podobnie, co zresztą sami sprawdziliśmy w czasopismach, mogę powiedzieć tylko jedno. Nie wiem. Nie wiem, co się stało, że te oceny tak się wypaczyły. Powiem więcej, myślę, że nikt teraz już nie wie, dlaczego tak jest. Może kiedyś, dawno temu, ze 25 czy 30 lat temu, wydawcy naprawdę się wkurzali, jak dawaliście grom niskie oceny i ta skala właśnie dlatego się podniosła, a teraz po prostu wszyscy korzystają już z tego, co jest, a może to było coś innego. Tego chyba się nigdy nie dowiemy, drodzy widzowie, i skoro nie uda nam się stwierdzić, jak to w ogóle się stało, to pozostaje nam się zastanowić, jak moglibyśmy tę skalę poprawić. I okazuje się, że przez te wiele lat pojawiło się parę pomysłów, jak ten właśnie problem z ocenianiem gier naprawić. Najwięcej z nich było związanych ze zmianą skali właśnie z tej 10-punktowej na inną, a niektóre serwisy nawet takie pomysły wdrożyły. Przykładowo recenzje na Steam korzystają z systemu binarnego, czyli to jest system tak lub nie, a recenzje na redakcji Eurogamer jeszcze do niedawna opierały się na systemie odznak. Zobaczmy więc, jak te systemy się sprawdzają. Podlopowaliśmy na początku recenzję na Steamie. Tutaj oceniając grę mamy do wyboru jedynie opcję polecam bądź też nie polecam. Zero-jedynkowe tak lub nie, stąd też zresztą nazwa system binarny. Czy to się sprawdza? No w przypadku produkcji, które są dobre bądź słabe, to się sprawdza. Natomiast sprawa robi się niestety dużo bardziej zagmatwana przy grach przeciętnych, bo nie ma tutaj nic pomiędzy. Załóżmy, że kupiliście jakąś grę na Steamie, w której bawiliście się nieźle, spędziliście z nią na przykład ze 20 godzin i ogólnie było spoko, natomiast są na rynku lepsze gry w tej cenie, którą zapłaciliście. I teraz chcielibyście napisać recenzję tej gry na Steamie i macie do wyboru dwie opcje. Polecam albo nie polecam. No i co teraz? Gra była średnia, no to polecacie czy nie polecacie? No wychodzi z tego niezła zagwozdka, nie? A gdyby użyć właśnie tego systemu 10-punktowego, nawet tego upośledzonego, gdzie tam jest od 4 do 10 się używa tych ocen, no to wystawilibyście po prostu 6 czy tam 6,5, no i sprawa z głowy. Tutaj jest problem i niestety przez ten binarny system te oceny na Steam są często zawyżone, bo nawet średnie gry właśnie są bardzo często polecane, przez to, że nie ma tutaj żadnej opcji pośredniej. Ten system się więc nie sprawdza w przypadku wszystkich gier i jest znacznie gorszy niż ten nawet krytykowany 10-punktowy system, bo nie pozwala tak naprawdę oddać jakości tej gry, a odpowiedzi są tylko skrajne, tak lub nie. Spójrzmy więc na inny system, czyli to jest system odznak, który odważnym krokiem wprowadzono już jakiś czas temu w redakcji Eurogamer, przy sporej pompie w internecie zresztą. Polega to na wystawianiu bądź nie wystawianiu tak zwanych odznak i tutaj do wyboru mamy. To jest rekomendacja srebrna, która oznacza tytuł świetny, ale nie pozbawiony wad. Mamy też rekomendację złotą, która oznacza, że ten tytuł jest genialny i właśnie najwyższej jakości. Mamy też znaczek unikaj, który oznacza, że ta gra jest po prostu słaba. I oprócz tego może wystąpić też sytuacja, że nie będzie żadnej odznaki, co oznacza, że ten tytuł po prostu nie był wystarczająco dobry, żeby takową otrzymać, chociaż nie oznacza to, że to jest gra słaba. Jak to się w tym Eurogamerze sprawdzało? No sprawdzało się średnio, bo w praktyce bardzo wiele gier otrzymywało po prostu ciągle złote rekomendacje albo żadnych odznak w ogóle. O tym dlaczego tak było, no to mógłbym długo opowiadać, natomiast wystarczy powiedzieć jedno. W maju tego roku, czyli w 2023 roku, Eurogamer właśnie porzucił ten system odznak i powrócił do systemu punktowego, tyle że w postaci od 1 do 5 i bez połówek. Czy więc ten system się sprawdził? No chyba się raczej nie sprawdził, skoro sam Eurogamer się z niego wycofał, pomimo że reklamował ten feature dosłownie wszędzie. Jednak uważniejsi widzowie pewnie zauważyli tutaj jedną rzecz. Rozmawiamy o tym, jak można poprawić ten system ocen i praktycznie każdy w internecie, kto ma pomysł właśnie na tą poprawę systemu ocen, stara się wymyślić jakąś inną skalę, jego zdaniem lepszą i w ten sposób oceniać gry. A przecież nie na tym polega nasz problem. Problem z ocenianiem gier polega przecież na tym, że nie używa się pełnej skali, czyli od 1 do 10, tylko gdzieś tak od 4 do 10. I moim zdaniem ta skala 10-punktowa jest bardzo dobra, bo pozwala właśnie w taki prosty, liczbowy sposób powiadomić widzów, jakiej jakości jest to gra,
Jeżeli jest to gra średnia, to wystawia się inną ocenę, jeżeli jest gra dobra, wystawia się inną, jeżeli jest genialna, to dajemy znowu wyższą ocenę. I tego nie zrobi się na przykład przy tym systemie binarnym, tak nie, tego po prostu nie zrobicie, tam możecie tylko powiedzieć, że jest super bądź nie. I to też będzie trudne przy tym systemie odznak, bo jednak tych odznak jest trochę mało. I ten system, którego już używamy, moim zdaniem jest naprawdę do tego najlepszy i on się sprawdza. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że nie używamy go całego, a dlaczego tak jest, no to już sobie powiedzieliśmy wcześniej, chyba nikt naprawdę już dzisiaj nie wie, a wszyscy jedynie przystosowują się do tego, co już mam. Pytanie, co można zrobić, żeby to poprawić bez jakichś kombinacji i bez wywracania tego całego systemu ocen do góry nogami? Jedyne, co tak naprawdę można by zrobić, to trzeba by skrzyknąć wszystkich najważniejszych recenzentów, żeby obecny system porzucili, dogadać się z nimi i wszystkie nowe recenzje musiałyby być tworzone już z uwzględnieniem całej skali, czyli od 1 do 10. To już samo w sobie wydaje się niemal niemożliwe, a z pewnością byłoby to zadanie karkołomne, no bo tych recenzentów jest chyba z 1000 osób na całym świecie, plus całą masę youtuberów, z których też wiele osób produkuje content wątpliwej jakości i oni mogliby to w ogóle olać. Załóżmy jednak, że to by się udało i na przykład od przyszłego roku wszyscy recenzenci wystawialiby normalne oceny, wykorzystując taką całą skalę, czyli od 1 do 10. I teraz taki God of War na przykład nowy dostałby 9 zamiast 10, bo używalibyśmy pełnej skali, byłoby więcej po prostu liczb do wyboru. No fajnie, tylko że potencjalny klient o tych zmianach nie wiedząc uznałby, że nowy God of War po prostu jest gorszy niż stary. I to sporo, bo aż o cały 1 punkt. Trzeba by więc przeprowadzić taką gigantyczną akcję informacyjną, w ogóle zaktualizować systemy takich agregatorów recenzji jak Metacritic czy OpenCritic, żeby to wszystko brały pod uwagę, że jest właśnie nowy system, wszystkich o tym poinformować. No, nie muszę wam mówić, że to jest po prostu niemożliwe. Jak sami widzicie, tego wszystkiego nie da się zrobić, bo to jest nierealne. Tego systemu nie da się już moim zdaniem poprawić, bo to zaszło za daleko i żadne kombinacje nic tutaj nie dadzą. Mi się wydaje osobiście, że pozostaje nam jedynie pilnować recenzentów, żeby chociaż korzystali z tej upośledzonej skali od 4 do 10, której używają, bo nie zawsze robią to w odpowiedni sposób. Często zawyżają oni oceny jakimś grom średnim, jak na przykład Starfield, który na jednym z dużych portali w Polsce otrzymał ocenę 10, no co przy grze z takimi problemami jest po prostu żałosne. Więc drodzy widzowie, pilnujcie recenzentów, pilnujcie ich i pilnujcie też mnie, bo ja też przecież recenzje tworzę i zawsze chętnie pod filmami z wami o tych recenzjach później dyskutuję. A wy, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy też uważacie, że z tym systemem ocen już nie da się nic zrobić, czy też macie jakiś pomysł na podreperowanie tej patowej sytuacji. Ja oczywiście chętnie z wami podyskutuję pod materiałem, tak jak zawsze. Pozdrawiam i trzymajcie się.